Dzień dobry, dzisiaj opowiem Wam o ciekawym drzewku poziomkowym, truskawkowym. W którymś z komentarzy napisaliście, że chcielibyście poznać tę roślinę i dzisiaj nadarzyła się okazja, żeby właśnie o niej opowiedzieć. Ale zanim opowiem, dziękuję wszystkim oglądającym moje odcinki, komentującym, lajkującym. Serdecznie Was pozdrawiam. A dla tych, kto mnie nie zna, nazywam się Ania i zapraszam do oglądania. Chruścina jagodna to roślina powszechnie występująca w regionie śródziemnomorskim, w Azji, w Europie Zachodniej. Ona jest symbolem Hiszpanii, szczególnie Madrytu, oraz też jest ta roślina symbolem Włoch, dlatego że kolor czerwony owoców, zielone liście i białe kwiaty to kolory flagi włoskiej. Naturalnie drzewko to osiąga rozmiary do 10 metrów, natomiast w zależności od podłoża. Tu, gdzie jestem w górach, rośnie dosyć nisko, bo do 3 metrów wysokości. Mało jest ziemi w rejonie górskim, dlatego ona tak jakby rosła w takiej wielkiej donicy. Ona bardziej rozrasta się wszerz niż wzwyż. Roślina jest bardzo odporna na warunki suszy, długotrwałej suszy, również nasłonecznienia i silnych wiatrów. Natomiast nie znosi spadków temperatury poniżej zera. Oczywiście, jeżeli spadki temperatury -1 i -2 są krótkotrwałe, to roślina nie ucierpi. W polskich warunkach tę roślinę można trzymać na tarasie w okresie letnim, w donicy i wtedy, kiedy są mrozy, przenieść do jasnego, chłodnego pomieszczenia o temperaturze od 5 do 10 stopni Celsjusza. Natomiast można ją też trzymać w oranżerii, ale pamiętać należy, że ona nie znosi takiego dużego podlewania, więc umiarkowanie podlać, ona bardziej zniesie suche warunki niż nadmierne podlewanie. Przede wszystkim trzeba jej zapewnić też dużo słońca. Wiatr jej nie przeszkadza, natomiast słońce jest jak najbardziej potrzebne, żeby wytworzyła kwiaty i później owoce. Owoce chruściny jagodnej są niewielkie. One przypominają kształtem poziomkę, ale na pewno nie smak. Drzewo truskawkowe, poziomkowe się przyjęło, natomiast może przypominać to, że one są takie czerwone i niewielkie. Natomiast smak jest taki dosyć mdły. Mi osobiście tak nie przepadam, ale natomiast jeżeli chciałoby się pięknie udekorować lody, czekoladę, bitą śmietanę, to te owoce są jak najbardziej pożądane, a szczególnie w okresie zimowym, gdzie nie ma już innych owoców, które by tak pięknie się prezentowały. Same drzewo jest naprawdę bardzo piękne, ze względu na to, że ma zimozielone liście, piękne kremowe kwiatki, które przypominają konwalie i te czerwone owoce w okresie zimowym. Drzewko z daleka już widać właśnie z tych czerwonych owoców, a szczególnie kiedy pada na nie słońce. Drzewko to nie wymaga specjalnej opieki, jedynie pielęgnacyjnego cięcia, jeżeli zobaczymy, że jakieś są suche gałązki. Ona rośnie bardzo kompaktowo, należy zapewnić jej tylko umiarkowane podlewanie słońca, wiatr jej nie przeszkadza, a gleba jest do gleby jest też dosyć odporna do pH, dlatego że może rosnąć też w takiej bardzo alkalicznej glebie lub o takim lekko kwaśnym odczynie. Tu akurat te drzewo rośnie kilkadziesiąt lat w jednym miejscu, rozrosły się tutaj obok dęby, one teraz częściowo ją odcieniają, ale może to i dobrze, bo akurat w tym miejscu ta roślina jest pełna owoców, gdyż ta gleba tutaj jakoś nie wysusza. Są okresy, teraz lata są coraz bardziej suche, i bardziej słoneczne, z coraz wyższą temperaturą i te okazy, które rosną w takim ocienionym miejscu, lepiej po prostu utrzymują owoce. Te owoce nie wysychają na roślinie.
Przygotowałam sobie tu takie opakowanie i zbiorę owoce, bo zaraz zaczną opadać. Są już dosyć miękkie. Będę miała do kompotu, do takiego połączę z innymi owocami, ale też zastosuję do dekoracji. A może nawet spróbuję zrobić dżem. Oczywiście połączę z innymi owocami, bo dla mnie trochę są one mdłe. Jeśli będziecie mieć okazję być w takim kraju śródziemnomorskim i zobaczycie właśnie te drzewko, to warto spróbować owoce, bo one też są, długo dojrzewają na drzewie, natomiast jak już są dojrzałe, one szybko opadają. Owoce bardzo łatwo odchodzą od szypułek, łatwo je zerwać. I nawet te owoce, które są jeszcze takie pomarańczowe, jeszcze niedojrzałe, one łatwo odchodzą. Widać tutaj trochę nadgryzione, czyli ptaki też lubują się w tych owocach, bo teraz mało jest pokarmu, które mogłyby sobie zbierać akurat tutaj w tym rejonie. Łacińska nazwa drzewa truskawkowego to Arbutus unedo, co oznacza dosłownie jeść jeden. Nazwa ta może oznaczać, że wystarczy zjeść jeden owoc i nie chce się sięgać po kolejne, bo dość mdły jest smak. Można traktować go jako bardziej dodatek kolorystyczny niż jakiś owoc bardzo smaczny. Spotkałam się też w literaturze, że może powodować większa ilość owoców problemy żołądkowe. Ja zjadałam około 15 owoców i nic mi nie było. Jak to bywa z wszystkim, co się jest w nadmiarze, może powodować problemy żołądkowe. Zobaczcie, jakie łatwo oderwać, po prostu tylko w ten sposób i one łatwo odchodzą, szczególnie te dojrzałe. Na jednym takim gronie jest naprawdę sporo owoców. Więc ja sobie tu zerwę, już nie za dużo, zostawię je dla ptaków. One się bardzo łatwo odrywa. No i zerwałam tu wystarczającą ilość, żeby użyć. Tak, lepiej przyjść następnego dnia, zerwać świeże, bo one nie wytrzymują długo zerwane. To nie są owoce, które mogą długo przetrzymać właśnie w takim stanie. Trzeba je włożyć może do lodówki i wtedy dłużej, ale lepiej na bieżąco je zerwać i zjeść. Jeszcze pień tego drzewa, jest to obrośnięte trochę bluszczem, które raczej nie jest dobrym towarzystwem, dlatego że może zdominować roślinę, ale pień tutaj jest dosyć silny. Widzę, że drzewko też przytrzymało tu też takie pęknięcia i dalej rośnie. Tu stoję przy drugim drzewku chryściny jagodnej. Te drzewko już nie ma owoców, one wcześniej opadły, wcześniej dojrzały, dlatego że tu jest większa ekspozycja słoneczna. Tu też jest bardziej suche stanowisko i część z tych owoców zostało wysuszonych i opadły. Także chryścina jagodna może rosnąć naprawdę w pełnym słońcu, natomiast już wtedy trzeba zapewnić jej trochę podlewania, tak żeby te owoce utrzymały się na drzewie. Kwiaty, jak widzicie, są bardzo dekoracyjne. One są zebrane w takie grona, przypominają konwalie i też to jest bardzo dekoracyjny element w ogrodzie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam na kolejne, do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Do widzenia.